Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Tak jest! Nareszcie po latach przymiarek zbudowaliśmy miniaturowy automat do gier ze starej podróbki Pegasusa. Odpala kartridże, plumka przyjemną muzyczką i co najważniejsze, posiada prawdziwy automatowy panel sterowania. W tym materiale opowiemy wam o tym, jak powstał i co z grubsza zrobić, by zbudować taki we własnym zakresie. Cały projekt pomyślany został w taki sposób, by korzystać w większości z łatwo dostępnych, gotowych komponentów. Dzięki temu nie jest wymagana żadna skomplikowana wiedza o elektronice, choć będziemy trochę lutować. Ale jeśli potrafiłem to zrobić ja, będzie to potrafił zrobić każdy. Z tego miejsca chciałbym również serdecznie podziękować firmie Plexmet, która z własnej inicjatywy przygotowała obudowę dla naszego automatu i niespodziewanie uraczyła naszych widzów masą prezentów, o czym więcej posłuchać możecie w tym materiale. Oto co będzie nam potrzebne do przygotowania własnej miniaturowej maszyny. Famiclone, czyli tania podróba Pegasusa. Ja wykorzystałem Terminatora z niedawnej recenzji, ale nada się praktycznie każdy model sprzedawany na Allegro. Koszt to od 20 do 50 zł. W zestawie znajduje się zazwyczaj zestaw kontrolerów i kable RCA, które również potrzebne nam będą w konstrukcji. Obudowa do automatu to prawdopodobnie najtrudniejszy element do zdobycia. Na nasze potrzeby zdecydowaliśmy się na druk 3D, ale wykorzystać można też inne materiały. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, zapytaj stolarza. Do tego elementu wrócimy za chwilkę. Przyciski i joystick. NES korzystał z 4 przycisków A, B, Start i Select oraz joysticka. Wykorzystamy standardowe przyciski 28 mm z mikroswitchami. Potrzebne komponenty najłatwiej dorwać na eBayu bądź stronie Arcade World UK. Do tego potrzebny będzie nam szereg kabli do zamontowania na przyciskach, by spiąć je z konsolą. Zalecamy też zakup dodatkowego kabla Daisy Chain, który jednym kablem zamknie obwód wszystkich przycisków naraz, oszczędzając czasu i lutowania. Ekran. Tu pomocne będzie AliExpress bądź eBay, gdzie w cenie około 100 do 200 zł bez problemu kupimy 7-calowy ekran samochodowy. W zależności od projektu można też oczywiście wybrać większy bądź mniejszy. Ważne natomiast, by posiadał analogowe wejście wideo, by łatwo było wpiąć w niego naszą analogową konsolę. Głośniki. Do wyboru, do koloru. W naszym projekcie ważnym było, by były małe i zasilane z USB. Ładowarka USB z 4 gniazdami wpinana do gniazdka. O tym dlaczego tak, a nie inaczej, za chwilkę. Oraz oczywiście narzędzia. Nie obędzie się bez lutownicy, śrubokrętów i innych tego typu wynalazków. O oczywistościach takich jak śruby, nakrętki i przejściówki wspominać nie będziemy, bo ich rodzaj zależny będzie od tego, jaki projekt automatu wybierzecie do konstrukcji. Nasza skorupa oparta została o darmowy trójwymiarowy model Picade automatu dla Raspberry Pi. Wraz z Plexmetem nanieśliśmy na niego odpowiednie modyfikacje, by dodać do niego gniazdo na kartridże i szufladkę, która wytrzyma nacisk wkładanego karta. Następnie projekt został wydrukowany w częściach w drukarce 3D. W sieci znaleźć jednak można inne darmowe projekty, których wykonania podjąć można się we własnym zakresie, a nawet gotowe drewniane skorupy do złożenia w domu. Jeśli brak wam natchnienia bądź talentu, to z całego serca rekomenduję usługi firmy Plexmet, która na pewno dostarczy wam wysokiej jakości komponenty. W swojej konstrukcji zdecydowałem się również na skorzystanie z zasilacza USB zamiast standardowych gniazdek. Z kilku powodów. Po pierwsze, ekrany samochodowe bez problemu zasilane mogą być z portu USB. Po drugie, równie łatwo kupić małe komputerowe głośniki zasilane z USB. Po trzecie, Famiclony są co prawda zazwyczaj zasilane 9V, ale w internecie bez problemu kupić można kabel USB z wbudowaną przetwornicą napięcia, która skonwertuje 5V na wejściu do 9V na wyjściu. Należy tylko pamiętać, że większość Famiclonów wymaga kabla o odwróconej polaryzacji. Po czwarte, ładowarka USB z 4 gniazdkami zajmuje dużo mniej miejsca niż zasilacze i przedłużacze.
Po piąte i najważniejsze, bez problemu zastąpić można ją powerbankiem i zasilać cały system z baterii, co będzie bardzo przydatne, gdy w przyszłości budować będziemy konsolę przenośną. No i po szóste, chcemy korzystać z prostych i dostępnych dla każdego rozwiązań. Pierwszym krokiem jednak jest nie budowanie, a rozbieranie. Należy bowiem rozkręcić konsolę, by pozbyć się niepotrzebnej skorupy. Wewnątrz znajduje się zazwyczaj jedynie jeden chip połączony z gniazdem kartridżowym, osobna płytka z gniazdami na pady i trzecia z gniazdkami na zasilacz oraz wyjścia audio i wideo. Tak, wielgachne obudowy tych podrabianych retrokonsol są zazwyczaj niemal puste. I to właśnie dzięki temu ich komponenty są idealnym kandydatem do modyfikacji. Zajmują mało przestrzeni, więc łatwo wcisnąć je w ciasną obudowę. Prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym krokiem będzie przerobienie kontrolera na panel kontrolny automatu. Tu dziękuję serdecznie za dziesiątki maili od widzów, którzy dokładnie poinstruowali mnie, jakie kroki podjąć. W środku pada znajduje się płytka złożona z szeregu punktów kontaktowych. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku zamyka obwód między dwoma połowami punktu. Musimy więc dolutować po jednym kablu do plusów każdego z przycisków i jeden wspólny minus, czyli masę, do której dolutowany zostanie nasz kabel Daisy Chain. Płytki różnią się od siebie, więc nie da się łatwo określić, gdzie należy lutować, ale śledząc ścieżki można ustalić, gdzie znajdują się plusy. To te ścieżki, które nie łączą się z innymi i to tam będziemy musieli dolutować kable dla przycisków. Wiele płytek ma też specjalnie wydzielone punkty, które idealnie nadają się do lutowania kabli. Wtedy nie trzeba nawet kombinować z tym, gdzie lutować, po prostu lutujemy w wyznaczonych miejscach. Jeśli takich punktów nie ma, będziemy musieli ostrożnie lutować na ścieżkach, by przypadkiem nie zamknąć obwodu. Gdy już połączymy wszystkie kable, możemy zająć się składaniem elementów do kupy. Najpierw instalujemy przyciski i joystick w panelu kontrolnym. Guzik od góry, dokręcany od spodu nakrętką, na samym dole montujemy mikroprzełącznik. Następnie do zainstalowanych przycisków domontowujemy kable. Standardowe mikroswitche posiadają 3 piny. Ten od spodu to zazwyczaj minus. Te dwa wyżej definiują, czy przycisk ma zamykać obwód, gdy jest wciśnięty, czy może gdy nie jest wciśnięty. Kablem Daisy Chain spinamy masę do pinów u spodu, a piny środkowe wypełniamy kablami dla odpowiednich im przycisków. Jeśli guziki nie zachowują się jak powinny, spróbujcie pinu górnego, być może wasz model mikroprzełącznika korzysta z odwrotnego układu. Teraz warto podłączyć konsolę i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Jeśli odpowiednio zlutowaliśmy i podpięliśmy nasz panel kontrolny, powinniśmy móc używać go teraz w miejscu zwykłego kontrolera. I 5 razy sprawdźcie dobrze, czy macie wszystkie potrzebne elementy. Mój joystick na przykład przyszedł bez elementu montującego, więc musiałem prowizorycznie wymodelować i wydrukować go sobie sam. Na tym etapie możemy powoli zacząć składać automat, najlepiej od dołu, by mieć sporo pola do manewru przy instalowaniu kolejnych komponentów. Musimy rozebrać kupione przez nas głośniki i zamontować je w obudowie. Prócz pozbycia się plastiku nie musimy wykonywać żadnych modyfikacji. Należy zwrócić uwagę, że większość głośników posiada jacka, a Famiklony wysyłają audio przez złącze RCA, w dodatku w mono. W takich sytuacjach potrzebna będzie prosta przejściówka. Po głośnikach czas na ekran. Ten również musimy rozebrać, tak by pozostawić tylko surowy panel. Użyta przez nas skorupa Picade przystosowana była do standardowych chińskich ekranów samochodowych 7 cali, więc nie musieliśmy modyfikować go w żaden inny sposób. Niektóre z wyświetlaczy posiadają również panel z przyciskami. Ten zazwyczaj można zwyczajnie odpiąć. Nie będzie nam potrzebny, bo ekrany takie zaprojektowane są w taki sposób, by automatycznie włączać się przy nadejściu sygnału. Instalacja pozostałych elementów nie powinna sprawiać problemów. Jeżeli wasz automat ma posiadać opcję wymiennych kartridży, instalujemy gniazdo w odpowiednim miejscu. Ponieważ nasz automat modelowany był trochę na ślepo, musiałem ręcznie wymierzyć dokładną pozycję gniazda i wywiercić dziury mocujące w odpowiednich miejscach.
Kolejne kroki to już tylko łączenie wszystkich elementów w całość. Kabel wideo wpinamy od konsoli do ekranu, kabel audio od konsoli do głośników, wyprowadzamy zasilanie USB dla wszystkich 3 urządzeń i spinamy je ładowarką umieszczoną z tyłu automatu. Do gniazda dla pierwszego gracza wpinamy nasz zmodyfikowany kontroler i powoli zamykamy automat, umieszczając elementy w odpowiednich im pozycjach. Warto poświęcić trochę czasu na to, by przemyśleć, gdzie umieścić i jak przytwierdzić pokrętło głośności czy wyłącznik konsoli. Ja niestety tego nie zrobiłem, więc na razie zostałem z dyndającym kablem z tyłu automatu. Jest to jedna z rzeczy, które planuję poprawić w niedługiej przyszłości. Pamiętajcie też, by pozostawić mały otwór, by wyprowadzić z niego kabel zasilający ładowarki USB. Z perspektywy czasu żałuję też, że nie zaprojektowałem małej klapki dla gniazda kartridżowego, ale wszystkie te lekcje przydadzą się na przyszłość. Jeśli wszystko pójdzie po waszej myśli, wasz automat będzie z grubsza gotowy i teraz będziecie mogli postarać się o jego upiększanie. Mówiłem, że będzie prosto. Wasza nowa zabawka gotowa jest na to, by zachwycać gości. A to dopiero początek, bo teraz dopiero można zacząć bawić się w modowanie. Co powiecie na wyprowadzenie drugiego gniazda na kontroler gdzieś z boku dla gry wieloosobowej, albo skorzystania z retro receivera, by podłączyć drugi pad bezprzewodowo? A może jakieś diody albo lampki? Ogranicza was wyłącznie wyobraźnia. Teraz, gdy wiemy już, że nie ma nic niemożliwego i skończyliśmy projekt dla początkujących, możemy zacząć planować projekt dla średnio zaawansowanych. Co powiecie na dużo mniejszą konsolę przenośną opartą na Pegasusie? To już jednak temat na kolejny materiał. To co, partyjka w kontrę?